Cześć, prezentuję dalszą część zakupu, który zrobiłem na LX. W cenie 100 zł kupiłem duży, stary radziecki tasak w bardzo dobrym stanie oraz 35 scyzoryków, w zasadzie 30 scyzoryków, jeden taki pazurek, ale po kolei. No i jeszcze kilka noży do tapet, ale nie brałem ich tutaj. Tutaj mamy taki scyzoryk z oznaczeniami producenta Sheffield. Powłoka gumowa na rękojeści zaczęła się kleić, więc będzie trzeba coś z tym zrobić. Nowy kosztuje około 35 zł. Tutaj jakiś Chińczyk. No niestety uszkodzona śruba wymieniona. Tutaj kolejny Chińczyk. Na początek pokażę Wam te najmniej ciekawe rzeczy. No, a całkiem nieużywany. Mam taki sam, tylko bez blokady. Tutaj zjechany Chińczyk. Tutaj nóż udający Harley'a. Nawet dosyć ostry. Na AliExpressie kosztuje 5-6 dolarów taki. Blokada działa, wszystko. Trzeba go wyczyścić. Scyzoryk zwykły. Następnie noże sprężynowe. To nie jest ze wspomaganiem, to nie jest nóż sprężynowy. To nie jest ze wspomaganiem. Skupiamy. Znalazłem podobne noże w cenie około 40 zł. Tu nóż sprężynowy, ale muszę poluzować śrubę dociskową, bo ktoś tak skręcił, że nam się nie chce otworzyć. Kolejny, ten już działa jak należy. Tutaj mamy w pudełku, też nic nadzwyczajnego. Głównie to drobnica chińska. Przynajmniej z tych, które teraz pokazuję. Co jest? Blokada. Guziczek. Działają. To na pewno sprzedam. Chyba żadna rewelacja. Nie są w kręgu mojego zainteresowania. Następnie zostawiłem w warsztacie duży karabinczyk. Zwykły. Tutaj mamy taki karabinczyk na Allegro około 15 zł. Scyzoryk udający japoński. Co tu pisze? A to Seikizo. Też nic nadzwyczajnego. Shuriken do rzucenia, czy jak to się tam zwie. Tutaj taki Chińczyk, odpadły okładki. Tutaj taki mały multitool brelok Magalister. Nigdzie nie znalazłem podobnego, ale jest dosyć dobrze zrobiony. No, znaczy nie znalazłem zdjęć. Jest dosyć dobrze zrobiony, chociaż to wygląda tak jakoś dziwnie. No ale w miarę fajne. Są nożyczki z solidną sprężynką. I oszczej pilnik. Tutaj karabinczyk z Biedronki, tapeciak mały. Następnie taki oto nożyk MTech USA. Pochwy około 10 sztuk, plus do tego shurikena i do tego noża. Właśnie się suszą, bo były bardzo przykurzone. To je wyprałem. Ten nóż kosztuje około 45 zł na Allegro. Tutaj mamy nowy, fajny nożyk na grzyby. Nówka sztuka, nigdy nie użyty. 30 zł w Biedronce. Kolejny Chińczyk na bazarze. Za takiego nowego widziałem 15 zł. Trzeba dać. Tu jest fajny taki dosyć
ratunkowy niby. 45 zł za nowego Meteora trzeba zapłacić. Z tych nowych to chyba najlepszy to jest ten. Najlepszy, najcięższy na pewno. Tu ma wspomaganie. Ładnie się otwiera, zamyka. Taki pazurek. Też około 45 zł trzeba za niego zapłacić. Nowego. Następnie niesygnowane polskie albo chińskie scyzoryki z drewnianymi okładkami. Jeden, drugi. Ten jest polski, pisze Nielzewka. Albo wykonany dla Polaków. Tutaj też. Tu mamy chyba podróbkę Opinela. Znaczy, na pewno nie Opinela, więc coś gdzieś. Tu są jakieś oznaczenia, ale nie udało mi się znaleźć, co to jest. Pierścień chyba jest odwrotnie założony, z tego co zauważyłem. Tu mamy noże monterskie, nowe praktycznie, elektryczne. Za takiego trzeba zapłacić 35 zł. Chyba są w dobrym stanie, tylko że jeden nie ma oznaczenia. No, ten to troszkę używany, tamten w ogóle. Tutaj mamy najlepsze rzeczy. To znaczy Gerlach Poland, z tego co widzę. W dobrym stanie. Tutaj stary Gerlach. Do przeczyszczenia. Gerlach PM, polska norma. Ja mam takiego jednego, ale nie ze szpikulcem. Następnie tutaj mamy małego Gerlacha. RG. Nie. Co tu pisze? Gerlach Poland. Gerlach Poland. Tutaj mamy już chyba Gerpolu produkcja, albo jeszcze Gerlacha. Made in Poland NK508. Tutaj stary Gerlach monterski. No, fajne, nieuszkodzone okładki. Oszcze też w miarę dobre. No, wytarty. No i tutaj radziecki scyzoryk. Oszcze ok. Widać, że chyba nigdy go nikt nie oszczył. Jeszcze tam jest widelczyk, ale ciężko go wyciągnąć nawet dwoma rękami. Jest ogólnie do przeczyszczenia. Tak więc za 25 noży scyzoryków, znaczy scyzoryk to w zasadzie ten, ale noży rozkładanych i scyzoryków takich jak ten. Jeden ten nóż z pazurem, kilka jakichś innych rzeczy, 3 noże sprężynowe, jeden duży tasak. Zapłaciłem śmieszną kwotę 100 zł. Osoby, które wystawiły na Alix, powiedziały mi, że nie wiedzą co to jest, ile to jest warte i generalnie jakbym wystawili i nikt nie kupił, to planowali to wyrzucić. Więc spoko. Oglądajcie następny mój filmik, tam będzie pokazany miecz. Replika robiona w Warszawie w 1985 roku przez Erkusia. Kupiłem go od tych samych osób za 40 zł. Ja nie wiedziałem co to jest, ale za takie pieniądze to jak zobaczyłem, że to jest takie duże i wygląda na stare, to postanowiłem wziąć i dopiero sprawdziłem, jak już wróciłem. To dzięki za oglądanie. Naciśnijcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, wciśnijcie dzwoneczek i zostawcie jakiś fajny komentarz. Dzięki, narka.